Witamy, witamy. Czas płynie. Policzyliśmy, że mamy klepsydrę 5-minutówkę, która powinna zmieścić 2 książki, bo mamy do przejrzenia 12 książek tym razem. No to zaczynamy. Najprawdopodobniej nie będziemy w ogóle zwracać uwagi na tą klepsydrę, bo się zaczytamy, ale zawsze to ładnie mieć przy sobie taką uroczą rzecz, prawda? Niech sobie tu stoi gdzieś obok, a włączymy może stoper. O. Nie, żadnych stoperów. Klepsydra poleci. Dobra. No to kochani, młodzież, popatrzcie, co dzisiaj tu mamy. Dzisiaj się przyjrzymy książkom, które są bardzo popularne obecnie. Tak jak napisaliśmy w naszym wpisie chwilkę temu, zapowiadającym tą relację na żywo, to chyba tak się nazywa. Wiele osób narzeka na młodzież, że młodzież nie czyta książek, że w ogóle niczym się nie interesuje, że nie umie mówić po polsku i wiele innych zarzutów frunie w stronę młodzieży. Mamy inne doświadczenia. Otóż przychodzi do nas młodzież, która studiuje w pobliskim kampusie uniwersyteckim, Uniwersytetu Wrocławskiego oczywiście. Jesteśmy przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu. Kilkaset metrów dalej, a może kilkadziesiąt metrów dalej jest dosyć obszerny kampus Uniwersytetu Wrocławskiego, nie wydzielony jako kampus, jak to się współcześnie często mówi, ale jest to kompleks, który oprócz tego, że zawiera główny gmach uniwersytetu, to także obejmuje, może nie zawiera, to także obejmuje siedziby różnych instytutów, katedr i jednym słowem jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc przychodzą do nas studenci i bardzo się z tego cieszymy. No w ogóle cenimy studentów, wszystkich, którzy rzetelnie studiują, bo ta grupa jest nam bardzo, bardzo potrzebna, nam w Polsce. No, inteligencja musi się odtworzyć, mówiąc krótko. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, ale droga młodzieży, pewnie wiecie, co mamy na myśli. Natomiast ostatnio usłyszeliśmy takie zdanie rzucone gdzieś pomiędzy dowcipami, ale zdanie chyba płynące z serca, że oto gdzieś tam zamyka się kolejna księgarnia, co nas zawsze boli, oczywiście obojętne, czy to jest we Wrocławiu, czy poza Wrocławiem. I rozmawialiśmy z kilkoma młodymi osobami, które do nas przyszły, o tym, że brakuje książek dla studentów, że nie wydaje się już skryptów, na których myśmy się wychowali na studiach. Brakuje książek w bibliotekach, ponieważ siłą rzeczy biblioteki uniwersyteckie, różne ich oddziały nie pomieszczą wszystkich książek, które są potrzebne, prawda? Więc młodzież siłą rzeczy musi szukać książek albo w innych bibliotekach, na przykład miejskiej, która ma wiele filii we Wrocławiu przecież, ale także w bibliotekach prywatnych, a także w antykwariatach. Szukają tych książek także na takich wystawkach ulicznych. No i przychodzą do nas i cieszą się, że mogą znaleźć niektóre książki, ale niestety tematyka, o której dzisiaj będziemy mówić, no niestety nie zawsze jest znajdywana. Chodzi o Słowian. Mamy tutaj na wjazd kilka książek z tej pięknej serii, o której zaraz będziemy mówić szczegółowo, ale ogólnie spójrzmy na te książki, to jest z biblioteczki prywatnej naszej, ale wiele z tych książek wiele z tych książek mamy w naszym księgozbiorze i zawsze jak ktoś przychodzi i szuka mitologii danego kręgu kulturowego, czy konkretnie grupy etnicznej, czy innych grup, ogólnie to powiedzmy, to zawsze coś mamy z tej serii mitologicznej. I w ogóle mitologię
mamy ustawione na półce w regale jako odrębny zespół naszych woluminów. Ogólnie mieści się ta tematyka w religioznawstwie, które obejmuje też magioznawstwo, bo trzeba wiedzieć, że magia i religia są to systemy odmienne, natomiast mitologię mamy wydzielone. I teraz jest ta seria wydawnictw artystycznych i filmowych pod tytułem Mitologia Świata. Tutaj na dole jest nazwa tej serii i nazwa wydawcy. I teraz ogólnie pokażemy, co my tu mamy akurat pod ręką, bo to wybraliśmy zaledwie kilkanaście, z tej serii kilka, ale gorąco polecamy tą serię, bo jest naprawdę fascynująca. Są to naprawdę dobre książki. I tutaj mamy na przykład tak. Mitologia Azteków autorstwa pani Marii Frankowskiej. Okładki tych książek zawsze są poświęcone tematyce wnętrza książki. Zawsze jest albo zdjęcie rzeźby, albo ilustracja, tak jak w tym przypadku. Czyli jest to jakiś ryt, jakiś prawdopodobnie ryt naskalny lub drzeworyt. Mitologia Celtów, a to pewnie naskalny, ale tego nie wiemy. Trzeba się wgłębić. Mitologia Celtów i Jerzy Gąsowski. Mitologia starożytnej Italii, Aleksander Krawczuk, słynny skądinąd, który też ma u nas odrębny dział, który jest tak naprawdę poddziałem działu, który nazywa się Historia starożytna. Mitologia starożytnej Grecji, pana Michała Pietrzykowskiego. I crème de la crème, mitologia Słowian, pana Aleksandra Geisztora. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że, tak jak cofniemy się do pierwszej, trzeba zwrócić uwagę, że o ile tutaj mamy mitologię świata, wydawnictwa artystyczne i filmowe, tu również, to tu już mamy nazwę Biblioteka Taniej Książki. Ona była tania kiedyś, teraz są to często białe kruki, więc jest droższa. Pan profesor Aleksander Krawczuk już odszedł z tego świata, przeszedł do innego świata mitologii zapewne. Ale tu również jest wydawnictwa artystyczne i filmowe. Po prostu tutaj, trzeba będzie dać ją do szpitala introligatorskiego. Tutaj mamy po prostu nazwę serii Biblioteka Taniej Książki. Tutaj również nazwa serii. I tutaj już mamy Mitologię Świata. One są wydawane oczywiście w różnym roku, stąd te różnice. Mówimy o tym, aby ułatwić młodzieży, wam, wyszukiwanie tych książek, bo są naprawdę bardzo wartościowe. W naszym katalogu, wyszukiwarce tak zwanej, czy na stronie internetowej można sobie zaznaczyć subkategorię religioznawstwo oraz wpisać słowo klucz mitologia albo mitologię świata, tak jak nazwa serii, albo napisać nazwę wydawnictwa artystyczne i filmowe, czyli to wszystko są słowa klucze lub frazy kluczowe w wyszukiwaniu, dzięki czemu można szybciej te książki znaleźć. Za każdym razem, kiedy ktoś przyjdzie do nas i zechce sprzedać takie książki, to za każdym razem je kupujemy, bo są to bardzo dobre książki, jak już powiedzieliśmy, więc warto je uchronić przed przemiałem makulaturowym. Dobrze, co my tu mamy? Może mitologię Azteków, Celtów, Italii i Grecji zostawimy sobie, bo dzisiaj mamy mówić o Słowianach, więc zacznijmy od takiej, niektórzy mówią Biblii mitologicznej, w sensie oczywiście badawczym. Mitologia Słowian Aleksandra Geisztora. Od razu na początek tutaj z tego stosu, który tutaj przygotowaliśmy,
Mamy tutaj 12 książek do przejrzenia. Pospieszymy się, musimy się pospieszyć. Od razu z tego stosu wybierzemy drugie wydanie, znaczy kolejne wydanie Aleksander Geisztor, Mitologia Słowian. I teraz spójrzmy. Ta mitologia Słowian z serii właśnie Mitologie Świata to jest 1982 rok. I mamy mały format, to jest to jest 16 cm. Długość grzbietu, co mamy napisane zawsze w tym rekordzie książki, w naszej wyszukiwarce na naszej stronie. Czyli jeżeli widzicie taki opis na początku, jest liczba stron i mamy tutaj konkretnie powiedzmy 271 stron. Potem mamy napisane, że są ilustracje, bo są. Czasem mamy napisane zdjęcia czarno-białe albo zdjęcia kolorowe. No gdzie ty jesteś, ilustracja droga? A, one są na tablicach odrębnych poza tekstem, tak to się nazywa, co też czasem w książkach opisujemy. Drewniana głowa posągu z Jankowa na wyspie Jeziora Pakowskiego. Mamy też opisane, że jeśli są mapki, tak jak tu, nie, to jest plan akurat, ale tu wcześniej gdzieś była mapka. W każdym razie jest to opisane w rekordzie książki. Następnie napisana jest liczba centymetrów grzbietu. Czyli jeżeli jest 16 cm, no to mamy napisane 16 cm i potem jest hasło broszura, płótno albo karton. I to już mówiliśmy o tym wczoraj przy okazji przeglądu poezji polskich poetów z XIX wieku. Mówiliśmy o broszurze, o kartonie i o płótnie. To sobie posłuchajcie, ale ogólnie mówiąc to jest broszura, czyli oprawa miękka. Dobrze, czyli jak powiedzieliśmy, to jest 1982 rok, natomiast to wydanie jest o wiele większe, bo to już jest 22 cm długość grzbietu. Stron tutaj mamy 407. Jest to również broszura i również zawiera ilustracje, mapki. Szukamy. No, posiedzimy dzisiaj. O proszę, czyli tutaj jest dużo mniej ilustracji. A dlaczego? To możecie się zorientować z lektury. Plan śladów budowli sakralnej odkrytej w Grossraden. Tu de facto jest ten słynny posąg, który uznano dawno temu, bodajże w latach 50. za posąg słowiański, no ale są już co do tego poważne wątpliwości. Światowid, tak to mówią. Tak go jakoś skojarzono. Spójrzmy na informacje tutaj. Najpierw przyjrzymy się tej książce, które to jest wydanie. Wydanie pierwsze. A to jest wydanie trzecie. I kluczowa informacja, którą studenci czy w ogóle młodzież często pomija, to jest ta: zmienione, rozszerzone. Dodruk 5. Warszawa 2020 rok. Dlatego ta książka jest dużo większa i dlatego nie ma wielu ilustracji. I z pewnością treść się różni. Nas tak de facto fascynuje porównywanie poszczególnych wydań, treści tych poszczególnych wydań i lubimy sobie spojrzeć na wstępie na spis treści. Więc spojrzymy na spis treści. I teraz tak, musicie tu nam zaufać, że będziemy czytać ten spis treści z obu książek. Porównamy, czy one się różnią, te spisy treści. No domyślamy się, że tak, ale będzie ciekawe, żeby to przeczytać, prawda? Ta książka, gdzie ma spis treści? Tu jest, on się nazywa spis rozdziałów. Więc tak, czytamy najpierw ten 82 rok, wydanie pierwsze.
Uwagi wstępne. Panteon słowiański w świetle nowej mitologii porównawczej. I tutaj podrozdziały. Indoeuropejski model ludzi i bogów, słowiańszczyzna w nowej mitologii porównawczej, ludy słowiańskie w starożytności. Natomiast w wydaniu trzecim, poprawionym, rozszerzonym, zmienionym, rozszerzonym do druk 5, 2020 rok, mamy początek następujący. Uwagi wstępne. Dzieje badań, polskie badania nad mitologią słowiańską, czego tutaj w pierwszym wydaniu nie było. Potem mamy właśnie Panteon słowiański w świetle nowej mitologii porównawczej, czyli to jest ten rozdział, który mamy w pierwszym wydaniu, i podrozdział, 2 podrozdziały. Indoeuropejski model ludzi i bogów oraz Słowiańszczyzna w nowej mitologii porównawczej. I teraz podrozdział, który był w pierwszym wydaniu, czyli ludy słowiańskie w starożytności, tutaj jest odrębnym rozdziałem. Ludy słowiańskie w starożytności. Na pewno jest rozwinięty. Dalej mamy bóstwa i mity naczelne. I tutaj również bóstwa i mity naczelne. I cóż tu się teraz zmieniło? I popatrzcie, tu się zmieniło sporo. O ile? Może tak przyłożymy, żeby to było widać. Może tak. O ile tutaj w pierwszym wydaniu mamy dużo podrozdziałów, a tutaj mamy niewiele. Natomiast te pozostałe po prostu zostały rozdzielone na rozdziały, bo one są tu dalej. One są, ale są rozwinięte. Treść jest bardzo podobna, natomiast różni się i to trzeba zawsze wyłapać, kiedy studiuje się książki, szczególnie w 2 wydaniach, albo kiedy kupuje się przede wszystkim jedno wydanie, co nie jest zawsze wskazane, jeśli wiadomo, że jest kolejne. Nie mamy przy sobie tutaj drugiego wydania, ale przeczytamy w takim razie z pierwszego wydania, jakie mamy podrozdziały pod rozdziałem bóstwa i mity naczelne. Więc mamy tak, Perun, Bóg niebios i piorunów, mity o stworzeniu i zachowywaniu ładu świata, Perun wieloraki, Świętowit, Rujewit z towarzyszami, Jarowit, Jaryło. I tutaj mamy znowu poddziały Świętowit, Rujewit z 2 towarzyszami, Jarowit, Jaryło, czyli te wymienione. Dalej kolejny podrozdział Weles, Bóg magii, jakiś ołóweczek się nie przyda. Weles, Bóg magii, przysięgi i zaświatów, bóstwa bliskoznaczne, 3 głów i Trojan. I dalej mamy znów Weles, 3 głów Trojan, rozpisane szczegółowo. Dalej bóstwa słoneczne i ogniowe Sfaruk, Swarożyc, Radogost, Daćbóg i rozpisana ta 4 na 3 poddziały. Dalej bóstwa pomniejsze Hors, nie Hors, tylko Hors, Strzybóg, trudne, Simargł i Perepłód. I dalej podrozdziały. Wspólnota ludzka i gospodarstwo, ziemia w mitologii, w stronę Olimpu Długoszowego, bliźnięta i bóstwo żeńskie, Mokosz, rod i rodzanice, dola i wieszczyce losu i tyle. Dalej mamy kolejny rozdział, instytucje kultowe, składniki kultu, miejsca święte, posągi, mity w obrzędach cyklicznych. Duchy i demony, dusze zmarłych i zmory, duchy wodne, duchy leśne i zwierzęce, duchy powietrzne, duchy domu, zagrodu i roli. Tym działem najczęściej młodzież się interesuje, kiedy szuka informacji o mitologii Słowian. Rozwój wierzeń słowiańskich, wspólnota kultury agrarnej, nowe koncepcje rozwoju religii Słowian, warstwy ich przenikanie. I potem jeszcze mamy bóstwa i inne postaci mitologiczne, bibliografię i spis ilustracji. Oczywiście lubimy przeglądać bibliografię. No więc spójrzmy, dlatego że, droga młodzieży, kiedy kupujecie książkę, zawsze zajrzyjcie do bibliografii, dlatego że to jest kolejna dawka literatury, która na Was czeka. Również warto spoglądać w przypisy. Tutaj nie ma przypisów w pierwszym wydaniu. W trzecim wydaniu są przypisy. Więc to jest też bardzo cenna informacja
by dotrzeć do kolejnych książek, bardzo cennych i bardzo ważnych. Bibliografia. I teraz warto jeszcze porównać bibliografię, ponieważ w badaniach na temat etnogenezy Słowian wiele się zmieniło od czasów 1982 roku, a szczególnie od zeszłego roku, kiedy mamy już wyniki pewnych badań genetycznych, to pewnie młodzież zainteresowana o tym wie. I jeszcze szukamy tutaj w trzecim wydaniu, zaraz pokażemy bibliografię. Dobrze, jest bibliografia. Więc tak, pierwsze wydanie, główne opracowania syntetyczne. No i jest to skromne, ale pozycje są dosyć mocne. Oczywiście Łowmiański, Jakobson, Antoniewicz, Brückner, Niederle. No i właśnie ten Brückner nieszczęsny, który jest oskarżany teraz o bajanie, powiedzmy tak ogólnie. Mamy dalej Rybakowa dla Słowian wschodnich, bo tu jest rozdzielone. I dla Słowian południowych, Czajkanowicz i dla Słowian zachodnich, czyli ten obszar, który my teraz zajmujemy. Podkański, Łęgowski, Nadmorski, Palm, Winecke. To są pozycje dla Słowian zachodnich. I potem z badań etnograficznych oczywiście kultowy Moszyński, Prop, Pomiarancewa, Gasparini, Tomiccy, Drzewo Życia. To wszystko jest etnografia wielecka, jazyczeska i Labuda. Dalej z badań archeologicznych mamy też kilkanaście pozycji. A teraz już z archeologicznych badań można by wymienić bardzo dużo. Gąsowski, Hensel, Rusanowa, Kowalczyk, Cabalska, Gediga, Zoll, Adamikowa, Zidow i Bosch Gimpera. Sama lektura bibliografii jest fascynująca. To, no dobrze, ale tu troszeczkę musimy się powstrzymać. I tu mamy jeszcze ostatni dział bibliografii z religioznawstwa ogólnego i porównawczego. Mamy Gonda, Paulson, Windegren, Eliadę oczywiście, Pettazzoni, Tokariew, Dumezil, Eliadę. I spis ilustracji. Dobrze. A teraz spójrzmy na bibliografię z wydania z 2020 roku. Najpierw ile ona ma stron? Zaczyna się od 365. Leci. Kabarecik. Ciach. Jest jej bardzo dużo. Co oznacza, że od czasu 82 po prostu przybyło literatury. Kończy się na stronie 404. Sporo bibliografii, więc jeśli ktoś chce zgłębiać tematykę Słowian, mitologii Słowian, to ma tutaj kopalnię bez dna praktycznie, bo każda z tych książek dalej zawiera bibliografię i tak można w nieskończoność, co jest fascynujące. Spójrzmy, czy tutaj jest Brückner, albo inaczej, ile Brücknera jest. Jest sporo Brücknera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pozycji Brücknera. Przeczytamy je, bo to jest autor, którego bardzo często cytuje się w kontekście słowiańszczyzny, w ogóle badań nad słowiańszczyzną i nad mitologią. I jednocześnie poddaje się pod wątpliwość to, co napisał. Dosyć często. Więc tak, Brückner z rękopisów petersburskich, kazania średniowieczne, mytologische Studien, wierzenia religijne i stosunki rodzinne, mitologia słowiańska, mitologia slawa, mitologia polska, studium porównawcze, mytologische Thesen, słownik etymologiczny języka polskiego, fantazje mitologiczne, starożytna Litwa, ludy i bogi, szkice historyczne i mitologiczne. No, weźmy jeszcze Moszyńskiego. Moszyński, słynna taka w zasadzie trzytomówka, gdzie my mamy Gejsztora, mamy tu też sporo. Dobrze, szukamy Moszyńskiego.
Moszyński. No gdzie jesteś, drogi panie? Moszyński. Moszyński. Jest tu pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, kultura ludowa Słowian i mamy jeszcze współczesne językoznawcze metody rekonstruowania prasłowiańskich wierzeń i jeszcze niemiecka pozycja die vorchristliche Religion der Slawen im Lichte der slawischen Sprachwissenschaft. I jeszcze sprawdzimy Gedigę, profesora, który również odszedł, który jest był archeologiem i też pozostawił po sobie ogromną literaturę. Gediga. No i spójrzcie, nie ma tutaj profesora Gedigi. Co uważamy za wadę. Dobrze, więc zostawmy już gejsztora, bo zaraz się okaże, że 25 minut o gejsztorze. No dobrze, no trudno. Robimy dalej przegląd książek o słowiańszczyźnie, o Słowianach, ogólnie. No, temat Słowianie. Tak dla rozrywki, dla przerywnika, w ramach przerywnika śpiewy slawiańskie, pod strzechą wiejską zebrane, Zorian Dołęga-Chodakowski. Mało znana książeczka, a przeurocza, ze znakomitym opracowaniem na wstępie. Mit o prawdziwym męczenniku starożytności słowiańskich. To mamy gdzieś tam... Warszawa, 11 lutego 73 rok. Wstęp napisał jej pan Julian Krzyżanowski. Może przedmowę, nie wstęp. Wstęp już pisze autor. I zanim przejdzie do właściwej treści, to mamy tutaj bardzo dużo cennych informacji o tej książce, włącznie ze skanami rękopisów. I mamy potem pieśń wojskowa, pieśni balladowe i sporo innych, bo jest to po prostu zbiór folklorystyczny, można by powiedzieć. Zbiór pieśni, wierszy, a w zasadzie pieśni, czyli pozycja folklorystyczna i wbrew pozorom dla historyków, mimo że nie stanowi źródła wiedzy zwykle, to dla etnografów jak najbardziej, dla folklorystów, dla językoznawców również. Mamy wspaniały spis treści. Pieśń wojskowa, tu jest tylko jedna pod Kamieńcem Podpodolskim, ale mamy pieśni balladowe, obrzędowe pieśni weselne, gdzie na pewno jest ta najstarsza obrzędowa pieśń weselna Oj chmielu, chmielu. Gdzieś tu jest. Patrzcie, jak dużo tych pieśni. W pieśniach jest kopalnia wiedzy o kulturze słowiańskiej. I dalej mamy pieśni sobótkowe i inne obrzędowe. Dalej pieśni żartobliwe, pieśni różne i przyśpiewki. I komentarze. O, jaki ładny tytuł. Jaki tytuł? Tytuł. Jedną gruszkę zgięli, drugą wyrąbali. 254. Spójrzmy na to. Jedną gruszkę. 254. Jedną gruszkę zgięli, drugą wyrąbali. Szedłbym do dziewczyny, żeby mi ją dali. Tak, tu mamy pieśni. To źle mówimy, że to są wiersze. To są pieśni po prostu. Ale wspaniała książeczka. Dobrze, musimy lecieć. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Piękna okładka. Karton. Sztywna. Około 24 cm grzbiecik. Wydany w roku 1973. Opracował z rękopisu wstępem i komentarzem opatrzył Julian Maślanka. I takich książek właśnie pozbywają się biblioteki publiczne. Dobrze, następna. Może ta. Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich. Leszek Moszyński. Z zakresu językoznawstwa warto wertować te książki.
i nie szukać tylko książek dosłownie o mitologii, które mają mitologię w tytule. Warto pochylić się nad książkami językoznawczymi, gdzie można wiele wniosków wyciągnąć, bardzo cennych. I tu spójrzmy tradycyjnie na spis treści. A zanim to jeszcze nota wydawnicza, czyli Poznań 2009, wstęp i dobór tekstów Czesław Łapicz, Krystyna Szcześniak, Zygmunt Zagórski. Wydało to Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański. Publikacja dofinansowana ze środków miasta Poznania. Szukamy spisu treści. Na początku są zdjęcia archiwalne. Dobrze, wstęp. Są 3 biogramy i następnie jest treść właściwa pana Muszyńskiego. Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w Staropolszczyźnie, resztki słownictwa słowińskiego na południowym brzegu jeziora Łebsko, szkic monograficzny Gwary wsi Rudy, rozwój systemu fonologicznego od wspólnoty językowej prasłowiańskiej do języka Cyryla i Metodego, moje lata toruńskie, moje lata gdańskie, świat roślinny w XVII-wiecznym dolnołużyckim przekładzie Nowego Testamentu w porównaniu z polską Biblią gdańską i czeską kralicką, Biblia Szymona Budnego, charakterystyka przekładu, list do przyjaciół, Słowianie itd. i bibliografię. Wspaniała książka, zobaczcie. Wyrażenia i zdania. Targaj mnie za te duże uszy. Uwaga, spróbujemy przeczytać. Te drzamie za... Jeszcze raz. Te drzamie za te wielhe wusi. Albo moja żona umarła. Noże matka jest dejchla. Zmarzły to jest zmarzłe. Nie, to sobie podarujemy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry dzień. Albo dobry dzień. Trzeba by sprawdzić na początku, jak się czyta te znaki, bo tegośmy nie zrobili, a to jest kluczowe przecież. I na pewno gdzieś jest opisane. Dobrze, lecimy dalej. Właśnie. Gwoli przypomnienia, to jest ten tomik pieśni Zorian Dołęga-Chodakowski, a tu o Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. To jest reprint pracy z 1835 roku wydanej w Krakowie, a reprint jest stosunkowo nowy, z 2014 roku, wydawnictwo Armoryka. No to są takie starocie słowiańskie, ale to jest bardzo ważna część literatury słowiańskiej, może nie słowiańskiej, słowianologicznej albo slawistycznej. I trzeba te książki czytać, jeśli się ktoś interesuje słowiańszczyzną i Słowianami. To są ważne tytuły w rozwoju wiedzy. Historia początku narodów słowiańskich bez wątpienia zostanie na zawsze tak ciemną i niepewną, jak historia początku wszystkich innych narodów ziemskich. Ta jednak okoliczność nie powinna zrażać uczonych Słowianów. Mogą oni, podobnie jak uczeni innych narodów, przez pilne śledzenia trafić na pewne wątki, za pomocą których nie trudno by im było wyjaśnić część znaczną dotąd ciemnej epoki i skrócić o całe wieki niepewność dziejów swoich przodków. Tu są czasami bardzo, no może złe słowo, ale powiedzmy, bardzo zabawne rzeczy napisane w tych starych książkach, ale oceniajmy je z perspektywy tamtych czasów, a nie dzisiejszych. Bo dla dzisiejszych czytelników rzeczywiście może się coś okazać zabawne, skoro mamy tą wiedzę, którą mamy. Natomiast 100 lat temu tej wiedzy nie mieli badacze i no chwała im, że o tym pisali, tak czy siak. Wiadomość o Zorianie Dołędze Chodakowskim i korespondencja jego. Dobrze, lecimy dalej.
Ciach, ciach, ciach. O, może tą cegłę. 21 cm. Tutaj mamy karton oraz obwolutę. To jest obwoluta, kochani. Obwoluta. Bardzo ważna rzecz książki. Często projektowana przez cenionych grafików. No i tutaj mamy, no przepraszam, nie karton, ale imitację skóry. Słownik kultury dawnych Słowian. Książka, którą trzeba mieć w domu, wiedzy powszechnej. I spójrzmy, co ona ma wewnątrz. Pod redakcją Lecha Leciejewicza, czyli słynne nazwisko w środowisku słowianofilskim, a może tak powiedzmy. 1988 rok. I o ile to jest słownik, zatem mamy różne hasła opracowane, alfabetycznie oczywiście. I teraz, kto te hasła opracował, to zaraz się przekonamy. Mapka szlaku bursztynowego, motyw bylinny, przepraszam, na okuciu rogu. Motyw bylinny. Świetne są takie książki. I to trzeba w domu mieć i bardzo jest cenna dla nas ta książka. I teraz autorzy haseł i artykułów są spisani tu. Bukowski, Dekówna, Gąsiorowski, Gąsowski, Hensel, Hilczer, Kurnatowska, Kalinowski, Labuda, Leciejewicz, Nadolski, Nalepa, Russocki, Swoboda, Szymański, Wąsowiczówna, Węcki. Wiele słynnych nazwisk. Redakcja naukowa Lech Leciejewicz. I lecimy dalej, a tu jest jeszcze cenna rzecz, na wklejce mapa. Nie, już nie mamy czasu. Oj, się coś... Dobrze, później ją złożymy. Nie mamy czasu na przegląd tej mapy. Następna książka Słowianie połapscy. Grupa Słowian, którym rzadko poświęca się uwagę, kiedy ktokolwiek mówi o Słowianach. Ale pamiętajmy, że Słowianie połapscy, a także współcześni Łużyczanie, Dolnołużyczanie, Górnołużyczanie, Serbołużyczanie, ogólnie mówiąc, to są te grupy Słowian, które były najdalej na zachód wysunięte. Więc Słowianie połapscy to jest ogólnie historia pewnie zagłady, bo jest taka książka gdzieś jeszcze Słowianie połapscy, historia zagłady, coś takiego. Trudno przypomnieć. Ale ogólnie, gdyby ktoś szukał reliktów słowiańszczyzny, wierzeń, praktyk, ogólnie kultury słowiańskiej, to warto też szukać jej właśnie na obszarze Łużyc, w Budziszynie, gdzie funkcjonuje silny ośrodek serbołużycki. Słowiańszczyzna zachodnia we wczesnym średniowieczu i tutaj mamy właśnie Serbołużyczanie, a pod nimi Milczanie, Niżanie, Glomacze, Hutici, Susuli, Nieletycy, Koledzicy, Życicy, Czerwiszcze, Brzeżanie, Ołabianie, to już wyżej idziemy na północ, Chyżanie, Dołęczanie, Rzeczanie i tak dalej, i tak dalej. I najdalej na zachód wysunięty przyczółek słowiański to są Drzewianie. I tam mamy właśnie między innymi nasz projekt partnersko, z partnerem. Dobrze. Natomiast widzicie, tu jest słowiańszczyzna zachodnia i zupełnie białe plamy na słowiańszczyźnie środkowej i tutaj już prawie wschodniej. Warto zwrócić uwagę na tą książkę. Chociażby pod względem krytycznym, ale trzeba ją mieć. Jerzy Strzelczyk, Słowianie połapscy. I znowu wydawnictwo poznańskie, Poznań 2013. Ach, spis treści. Dobrze, dobrze. Lecimy. Spis treści.
Słowianie, Słowianie zachodni, Słowianie połapscy. Geografia plemienna, początki połapszczyzny. Za Karola Wielkiego i jego następców. Wobec cesarstwa Ottonów. Wielkie powstanie i ponowna niepodległość. Decydująca faza obcej ekspansji. Troja Północy. Zanik słowiańskiej odrębności. Informacja bibliograficzna oraz źródła ilustracji. No i mamy jeszcze, ojej, 5 książek. Dobrze, pospieszymy się. To jest też to jest inna książka, bardziej z grupy popularno-naukowych, serii Mitologie świata Rzeczpospolitej. Wyszło to w no zaraz. Nie wiadomo. Wyszło to niedawno, ale wydawca nie napisał kiedy. Może gdzieś. No nie ma. Jest to seria w każdym razie dosyć znana i popularna, ale tak jak mówimy, popularno-naukowa. Ale trzeba traktować takie książki nie jako źródło, tylko jako pomocnicza literatura do wyszukiwania dalszych, właściwych źródeł. O, może tak powiedzmy. Jest tu wiele ilustracji, wiele cennych informacji. Natomiast w pracach naukowych raczej nie należy wymieniać tej książki jako źródła, tylko poprzez tą książkę dotrzeć do innych książek. Mamy naszą Ślężę, Śląski Olimp i tak dalej. Dobrze, dojdziemy do Ślęży, a może i nie, nie tym razem. Dobrze, Słowianie. A kto to opracował? Jeszcze spójrzmy. Nie dyskredytujmy takich książek, ani żadnych innych. No nie ma autorów, chociaż nie, no muszą być autorzy. Dajcież spokój. Tak, o jest. Zwracam honor. Konsultant merytoryczny. Profesor, doktor habilitowany Jerzy Gąsowski, czyli jeden z autorów poprzedniej książki. Godne nazwisko. Autorzy tekstów. To już trudniej. Tomasz Ławecki, Robert Sypek i Magdalena Turowska-Rawicz. Nie dyskredytujemy, tylko jakieś skróty są tutaj, przyzwiska, może jakieś pseudonimy literackie. Projekt graficzny, redaktor prowadzący Grażyna Skibicka, redakcja, zdjęcia. No dobrze, dostawmy. Jest to jedna z pozycji. Dalej. Może to sobie zobaczę. Tak, o, w tej kolejności. Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Bardzo dobra naukowa pozycja. Solidny kawał literatury z przypisami, z bibliografią oczywiście. No, jak ktoś chce ilustracje, to też je ma, ale jest to praca zbiorowa. Lech Leciejewicz, jakby ktoś szukał, jak wygląda słynny autor, to proszę. To jest książka dedykowana profesorowi. I tutaj mamy rozmaite teksty. Wygląda na opracowanie... Nie jest to opracowanie pokonferencyjne, ale jest to praca zbiorowa. I parę tytułów tylko przeczytamy, a może jeszcze na początek nota. Wydawnictwo Werk, Wrocław. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu, czyli bardzo cenna pozycja w naszej bibliotece prywatnej. Rok. Halo. Rok 1996. I przykładowo kilka tytułów przeczytamy. Może najpierw nazwiska przeczytamy, a potem tytuły, ale kilka, bo tych tekstów jest bardzo dużo. Może nie bardzo dużo. Samsonowicz, Klapszte, Moździoch, Gringmut, Dalmer, Herman, Sedow, Łosiński, Rulewicz, Filipowiak, Kaune, Szydłowski,
Młynarska, Kaletynowa, Suchodolski, Rębkowski, Smetanka, Stania, Olczak, Kara, Dzieduszyccy, Unger, Kaiser, Kowalczyk, Szich, Poklewski, Kozieł, Martin, Makiewicz, Kazakewicius, Blankow, Koćka-Kręc, Kramarek, Głosek. I tylko kilka przykładów. Na przykład wrak szczecińskiej łodzi z IX wieku. Albo problem wytwórczości szklarskiej na obszarze Wielkich Moraw. Czyli to już jest, to są rzeczy bardziej archeologiczne. Przyczynek do studiów nad wczesnośredniowiecznymi narzędziami garncarskimi z terenu Polski. Co dalej? Początki mennictwa we Wrocławiu. Znaleziska mieczów typu Saks w Polsce. Topory bojowe typu M. Chronologia pochodzenia na ziemiach Bałtów. Wczesnośredniowieczne ozdoby brązowe z kolekcji Józefa Chojnowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. O, replika czary wrocławskiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. 249, a to ciekawe. 249. Mamy. O, jaka piękna. Patrzcie. Replika czary wrocławskiej. Cacuśna. Dobrze. Dalej. Kamil Kajkowski. Mity, kult i rytuał o duchowości nadbałtyckich Słowian. To są już nowe książki, bardzo często dyskusyjne, wokół których no, nie jeden z drugim się kłócą. W każdym razie, no, tak jak mówimy, nie należy ich dyskredytować. Wszystko trzeba analizować mniej lub bardziej krytycznie, a potem się ustosunkować do treści. Wydawnictwo Triglav, rok, spójrzmy, Szczecin 2017 i spis treści, jest bibliografia, bardzo ładna i bogata. Bardzo piękna bibliografia, długa, natomiast co do treści to nie wiadomo, trzeba by się później przyjrzeć. Ale mamy źródła 250 strona i to mamy bibliografię. I cóż dalej? Spis treści. Tak, to jesteśmy Wam winni. Spis treści. Przestrzeń, człowiek, zwierzę. To są 3 główne rozdziały. W przestrzeni mamy woda, wyspy słowiańskie, święte gaje, kamień w kulturze itd. Czy bogowie Pomorzan łaknęli krwi obcych, kwintesencja bytu i trofeum bogów, to już w mocy. Kim w pogańskich wierzeniach Słowian nadbałtyckich był biały Bóg. I 3 rozdział człowiek. Oddawszy część posągowi itd. Było tam bowiem jakieś pogańskie święto itd. Słowiańskie wędrówki w zaświaty itd. I zwierzę, strażnik zaświatów czy przewodnik dusz itd. Tarzająca się bestia itd. Z tego samego wydawnictwa Paweł Szczepanik, Słowiańskie zaświaty, wierzenia, wizje i mity. Również Szczecin 2018. Spis treści. Kosmologia słowiańska. Trójdzielność kosmosu i dualizm wierzeń. Suwereni świata chtonicznego, czyli ziemskiego. Wizje świata pozagrobowego, cielesność mityczna, metamorficzna moc masek, podsumowanie. Ta książka jest powiązana z mitologią Słowian Giejsztora, bo Giejsztor na początku pierwsze, o czym pisze, to jest właśnie trójdzielność kosmosu i w ogóle trójdzielność religii Słowian, jak to nazywają. Recenzję do tej książki napisał Wojciech Chudziak, profesor, doktor habilitowany, a do poprzedniej recenzję napisał, jak napisała, recenzji brak.
Dobrze. I ostatnia książka, czyli tak zmierzamy ku folklorze. Bestiariusz słowiański. To jest, no to zabawna rzecz, ale to też warto mieć. Bestiariusz słowiański, czyli spis bestii. To tak na koniec. Przydałoby się to w czasie dziadów, ale specjalnie w czasie dziadów o tym nie mówiliśmy, bo zginęłoby to nasze mówienie w tłumie. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach. Paweł Zych, Witold Vargas. Wydawnictwo Bosch z Leska i rok. Orety. Czy to nie można w jednym miejscu pisać stałym? Ojoj, 2017. Dobrze. Redakcja Anna Chudzik. I tyle. Bez recenzji. No i cóż, nie wiadomo, dla osób niezorientowanych może się to okazać takie właśnie bajaniem. Nie wiadomo, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to jest oparte na źródłach etnograficznych lub historycznych, no bo nie archeologicznych, bo mówimy o wierzeniach. Czy to jest chociażby oparte na Muszyńskim, no to trzeba by się w to już wkręcić bardziej, prawda? Ale jest tu mnóstwo ilustracji, które pewnie rozbudzą wyobraźnię czytelników. Ilustracje średniej jakości w sensie rysunkowym. Jest to ilustratorstwo najwyższych lotów. Pozwolimy sobie na taką krytykę, bo na temat ilustracji no, możemy dużo powiedzieć. Komuś się na pewno prace Siódmaka podobają. Dobrze. I tutaj przejrzymy sobie tylko spis treści, tak szybciuszkiem, żeby Wam podać, tylko pytanie, czy jest, żeby Wam podać imiona tych bestii. Tutaj smutna niespodzianka, bo spisu treści nie widać. Może jest jakiś się skleił. Nie ma spisu treści. Fatalnie. To jest poważna wada tej książki. I cóż. I we wstępie, tutaj może nie wstęp, tylko taka przedmowa autorów. Jest tu opisane, ale tutaj nie pada nazwisko Moszyńskiego. Ale dobrze, to sobie doczytacie. Ale w zasadzie jest to bardzo, bardzo nieprecyzyjne. Studiując rodzime baśnie, podania i legendy, odnosimy nieodparte wrażenie, iż nasi przodkowie kochali niesamowite opowieści. Czy to przy pasterskim ognisku, czy w zadymionej chłopskiej chacie, czy też w modrzewiowym dworku, po zapadnięciu zmroku snuto dziwne i tajemnicze historie. Czasem mroczne, a czasem wesołe. Dobrze, damy sobie spokój. Nie jest to książka naukowa. Jest to książka, którą my osobiście chcemy mieć, ponieważ ona wpisuje się w cały dyskurs słowiański, czyli jeżeli będziemy pisać tekst naukowy o badaniach nad słowiańszczyzną oraz o recepcji tych badań, popularności i tak dalej, no to wtedy trzeba by wspomnieć również o tej pozycji. Niewątpliwie zapotrzebowanie na tego typu literaturę jest ogromne. Można by nawiązać do Niczego, który opisał tą swoją słynną sinusoidę kultury, przemian kulturowych, które teraz nam przyniosły właśnie zainteresowanie światem mistycznym, magicznym, symbolicznym itd. Trochę już ludzie zmęczeni są najwyraźniej realizmem i racjonalizmem i łakną czegoś innego. Może tak powiedzmy ogólnie. Tutaj boimy się wymieniać jakiekolwiek przymiotniki. No nie ma to być prowokacja. Absolutnie. Dobrze. I tyle.
12 książek przejrzanych, najdłuższa nasza relacja, 54 minuty prawie, w żołądku burczy, głodek, tam gdzieś na kuchni coś się smacznego waży, także pożegnamy już Was i dziękujemy za uwagę. Możecie sobie to potem obejrzeć, przeczytać, odsłuchać, a przeczytać na YouTubie, bo będziemy wrzucać tam nagrania z podpisami. Nie, to się inaczej nazywa, z napisami. Dobrze, dziękujemy. Pozdrawiamy.